We wrześniu 1939 roku Rzesza Niemiecka i Związek Sowiecki dokonały zbrojnej inwazji na Polskę, rozpoczynając II wojnę światową. W wyniku tej agresji prawie 6 milionów polskich obywateli straciło życie, w tym około 3 miliony Polaków żydowskiego pochodzenia. Na okupowanych terenach Polski Niemcy wprowadzili karę śmierci nawet za najmniejszą pomoc Żydom. Na początku niemieckiej okupacji Romualda z domu Cieślik i jej mąż Feliks Ciesielski wraz z synem zostali przesiedleni z Bydgoszczy do Krakowa. Tam zakwaterowano ich w jednym z mieszkań na krakowskim Kazimierzu, dzielnicy, w której przez wieki zamieszkiwała społeczność żydowska. W świetle rejestracji Żydów przeprowadzonych na zlecenie Niemców między 8 a 24 listopada oraz od 25 listopada do 31 grudnia 1939 roku w Krakowie i przylegających do miasta gminach, m.in. Borku Fałęckim, Skawinie czy Prokocimiu, zamieszkiwało blisko 68,5 tysiąca Żydów. Niemal 28% tej liczby stanowiły dzieci w wieku poniżej 16 roku życia. Większość z nich żyła na Kazimierzu właśnie. Strukturę tej społeczności zmieniły przymusowe przesiedlenia żydowskich mieszkańców poza teren miasta, przeprowadzone przez Niemców w drugiej połowie 1940 roku i na początku 1941 roku. Kraków, jako siedziba najważniejszych urzędów generalnego gubernatorstwa, stolica GG, miał stać się miastem wolnym od Żydów. Według badacza zagłady Raula Hilberga w transportach przesiedlono około 43 tysiące osób. W mojej ocenie liczba ta wydaje się minimalnie zaniżona. Do getta krakowskiego oficjalnie trafiło początkowo 11 tysięcy Żydów. Przyjmując zatem, że w mieście w 1940 roku przebywało ich 65 tysięcy, w transportach poza Kraków wywieziono około 50 tysięcy z nich. Trafili oni zarówno do podkrakowskich miejscowości, jak i miast i miasteczek w innych dystryktach. Ciesielscy oprócz mieszkania otrzymali w zarząd jedno z żydowskich przedsiębiorstw. Był to sklep. Choć nie mieli w tej sprawie wiele do powiedzenia, obserwując to, co się dzieje ze społecznością żydowską, współczuli im i postanowili, że zrobią wszystko, aby im pomóc. Kierowali się względami humanitarnymi i nie oczekiwali niczego w zamian. Inicjatorką tych działań była zwłaszcza Romualda. Między innymi rozprowadzała żywność i ubrania najbardziej potrzebującym. Po utworzeniu getta na terenie Podgórza pomagała w ucieczce stamtąd, organizowała fałszywe dokumenty, a także wraz z mężem ukrywała uciekinierów w domu oraz prowadzonym przez siebie sklepie. Feliks Ciesielski wiedział o tych działaniach żony i także był w nie zaangażowany. Schronienie u Ciesielskich znaleźli m.in. Edmund Fischler i jego żona Leonora oraz 4-osobowa rodzina Chorowiców. To za namową Romualdy Zofia, córka Chorowiców, została umieszczona w jednym z klasztorów i tam się ukrywała pod fałszywą tożsamością. Prawdopodobnie na skutek donosu do władz niemieckich Ciesielscy zostali aresztowani przez gestapo latem 1942 roku. Romualda Ciesielska została najpierw osadzona w więzieniu przy ulicy Montelupich, gdzie przebywała do grudnia 1942 roku. W tym czasie toczyło się śledztwo w jej sprawie. W jego trakcie była przesłuchiwana, bita, torturowana. 16 grudnia 1942 roku wywieziono ją do KL Auschwitz, gdzie otrzymała numer obozowy 27 184. W Auschwitz poddana została doświadczalnym badaniom pseudomedycznym. W obozie w dalszym ciągu prowadziła aktywne działania pomocowe, m.in. na rzecz więźniów narodowości żydowskiej. W 1943 roku wyznaczono ją do opieki nad dziecięcym blokiem 16A. Dzięki jej staraniom wiele dzieci ocalało. Romualda m.in. ukrywała dzieci wytypowane w selekcji, organizowała dodatkowe racje żywnościowe, a także fałszowała metryki urodzenia. W Auschwitz przebywała do czasu ucieczki z jednego z transportów ewakuacyjnych w Jawiszowicach w styczniu 1945 roku. Także Feliks Ciesielski został wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Stało się to dzień wcześniej, 15 grudnia 1942 roku. Prawdopodobnie przybył do obozu również transportem z więzienia przy ulicy Montelupich. Następnie po pewnym czasie został przetransportowany do obozu koncentracyjnego Mauthausen na terenie Rzeszy, gdzie został zamordowany 18 marca 1945 roku. 2 marca 1967 roku Romualda za życia, a Feliks pośmiertnie zostali uhonorowani tytułami Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Było to jedno z początkowych odznaczeń tym tytułem. Romualda pojechała do Jerozolimy,
Odebrała medal i zasadziła drzewko oliwne w Ogrodzie Sprawiedliwych. Przykład małżeństwa Ciesielskich pokazuje, że różne były represje stosowane przez okupanta za udzielanie pomocy ludności żydowskiej. Historycy szacują, że Polacy w czasie II wojny światowej uratowali kilkadziesiąt tysięcy swoich żydowskich współobywateli. Niemieccy okupanci zabili za tę pomoc około 1000 Polaków.